Przede wszystkim dziękuję ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mogę tutaj być, ponieważ wystawili do mnie rękę. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś mi poda rękę, ja również z tego skorzystam, będę chciał odwdzięczyć się w najlepszy sposób. Najlepszy sposób to jest właśnie na boisku. Walczyć o każdy centymetr boiska. Tak, i pierwsza to jest taka najlżejsza, 5 powtórzeń, potem będziesz miał 5 powtórzeń średnia i dopiero ta trzecia to będzie taka najważniejsza, najcięższa i na końcu ta najlżejsza, ale 20 razy na tą wytrzymałość, żeby zobaczyć sobie, nie? Cieszy na pewno to, że trenerzy, dyrektorzy, właściciele bardzo naciskali, żeby się tutaj znaleźć. To mnie skłoniło do tego, że zdecydowałem się na transfer właśnie do Legii. Nie żaden zagraniczny czy do innego klubu. Po prostu dla mnie najważniejsza dzisiaj jest rodzina. Robię to dla nich, dla dzieci, przede wszystkim dla siebie. Średni, gotowy i dawaj. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja nie gwarantuję, nie jestem gwarancją strzelania bramek, nie wiadomo robić spektakularnych akcji gdzieś tam, gdzie wiadomo, że dla oka kibiców to jest najważniejsze. Ja mogę dać gwarancję stabilności. Nie zejdę poniżej jakiegoś poziomu, który sobie zakładam, nie wyskoczę ponad jakiś poziom. Będę po prostu utrzymywał poziom, który na dzień dzisiejszy doprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem, czyli reprezentacja Polski i dzisiaj Legia Warszawa. No to jeszcze raz. Dziękuję za zaufanie. Jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że te lata teraz będą dla Ciebie najlepsze w karierze. Legia Warszawa dzisiaj jest, uważam, jedną z topowych zespołów w Europie. Także no na pewno będzie łatwiej gdzieś spełnić te marzenia grając właśnie w Legii niż w jakimkolwiek innym klubie na dzień dzisiejszy, więc mój cel to zawsze będę powtarzał, to jest najbliższy mecz i chciałbym po prostu, żeby ludzie nabrali do mnie zaufania. Czuję się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o fizykę i wiek 28-32 to jest najlepszy wiek do gry w piłkę, więc jeszcze dużo jest przede mną. Wierzę w to głęboko, że uda mi się zrealizować marzenia, które sobie zakładałem, czyli ta gra w Lidze Mistrzów, bo to jest jedyna rzecz w tym momencie, której mi brakuje i będę się starał jak tylko mogę, żeby dobrnąć do tego celu. Stadion bardzo ładny, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o warunki polskie. To jest jeden z głośniejszych stadionów, jeżeli chodzi o... No tak, no to jest jazda cały czas. Nie, no to nakręca na pewno, ale tak jak mówię, stałe fragmenty, jak bijesz czy coś i to czujesz, nie? Najlepsze relacje, jakie mamy, przyjacielskie, koleżeńskie, bo nie ukrywam, że z Jędzą i z Paskiem trzymamy się w reprezentacji. Z Pazdanem się znam osobiście z Krakowa, gdzieś tam razem rywalizowaliśmy na boiskach, ja we Wiśle, Michał w Hutniku, także od małego gdzieś tam w reprezentacji małopolskiej wspólnie występowaliśmy. Natomiast Jędzę poznałem na reprezentacji, jest to świetny człowiek od atmosfery i uważam, że no nie ma lepszego gościa, jeżeli chodzi o utrzymywanie atmosfery w szatni, jest to odpowiednia osoba. Te fusy się rozumieją, pokazujemy to razem w reprezentacji. Myślę, że nie będę miał problem z aklimatyzacją dzięki właśnie tym ludziom. Także no, nie będę składał deklaracji, co ja tutaj będę, jaką postacią w tym zespole, bo tak naprawdę to trening i mecz to zweryfikuje wszystko. Jeżeli chodzi o moją odpowiedź w studio, na chwilę obecną, kiedy było zadawane pytanie, to bodajże było, nie wiem, grudzień, styczeń, pół roku temu, nie wyobrażałem sobie, że odejdę kiedykolwiek z klubu Wisły Kraków. Wróciłem do tego klubu, chciałem tam zakończyć karierę, ale niestety no, nie miałem na pewne rzeczy wpływu. Pozmieniało się kilka rzeczy, kilka czynników na to wpływało, że musiałem podjąć taką, a nie inną decyzję. Dzisiaj oczywiście żałuję, że powiedziałem taką rzecz. Dzisiaj życie pokazało, że jestem w klubie Legia Warszawa. Być może moja osoba teraz pokaże młodym chłopakom, że czasami warto ugryźć się w język, nie deklarować, nie składać żadnych deklaracji, bo życie jest tak brutalne i potrafi potraktować naprawdę człowieka. Aczkolwiek nigdy nie powiedziałem złego słowa na Legię. Dzisiaj mogę śmiało przyjść tutaj, rozmawiać z Wami, bo mam tego świadomość w pełni. Wiadomo, kibice będą różnie odbierać moje słowa, ale moja najlepsza odpowiedź na to wszystko będzie tam, na zielonym boisku, na murawie. Ja nosiłem już 3 herby na piersi. Nosiłem Górnika Zabrze, nosiłem ŁKS Łódź, nosiłem Gizu Ręchę. W każdym tym klubie oddałem serducho dla tego klubu. W każdym klubie uzyskałem szacunek. To samo będę się starał tutaj, żeby kibiców przekonać na swoją stronę i zrobię to właśnie tam na boisku, bo to jest jedyna odpowiedź na to pytanie.